10 hitów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Miejsce 10. PZLW-3 Sokół. PZLW-3 Sokół to polski średni wielozadaniowy śmigłowiec produkowany przez PZL Świdnik. Jest to pierwszy śmigłowiec całkowicie zaprojektowany i produkowany seryjnie w Polsce. Produkcja seryjna śmigłowca rozpoczęła się w 1985 roku i trwała przez wiele lat do 2015 roku w różnych wersjach wojskowych oraz cywilnych. Sokół jest napędzany dwoma silnikami turbinowymi PZL-10W o mocy 900 koni mechanicznych każdy i osiąga prędkość 270 km na godzinę. Śmigłowiec może transportować 12 żołnierzy lub ponad 2 tony ładunku wewnątrz kabiny albo na podwieszeniu. Wyprodukowano 180 egzemplarzy PZLW-3 Sokół w różnych wersjach, m.in. transportowe ratownicze SAR, morskie Anakonda oraz uzbrojone warianty W3 PL Głuszec. W3 Sokół jest używany przez Wojsko Polskie, Policję, Straż Graniczną, Lotnictwo Ratownicze oraz Marynarkę Wojenną. Oficjalnymi zagranicznymi użytkownikami były lub są m.in. Czechy, Filipiny, Birma, Korea Południowa, Niemcy oraz Algieria. Największym zagranicznym kontraktem eksportowym PZLW-3 Sokół był zakup 8 śmigłowców przez Filipiny w 2010 roku za $64,5 miliona. Natomiast jednym z największych późniejszych kontraktów serwisowo-modernizacyjnych była umowa z Czechami z 2015 roku na obsługę i modernizację 10 Sokołów o wartości 991 milionów koron czeskich, 155 milionów złotych. Miejsce 9. PT-91M Pendekar. PT-91M Pendekar to eksportowa wersja polskiego czołgu PT-91 twardy, opracowana specjalnie dla Malezji przez Bumar Łabędy. Nazwa Pendekar w języku malajskim oznacza wojownik. Produkcja seryjna PT-91M Pendekar odbywała się w latach od 2007 do 2010. Czołg bazuje na konstrukcji T-72M1, ale otrzymał liczne zachodnie systemy elektroniki, kierowania ogniem i ochrony. Głównym uzbrojeniem jest armata gładkolufowa ZTS kalibru 125 mm. Wspierana przez karabiny FN Mag 7,62 mm i Browning M2HB 12,7 mm. PT-91M otrzymał francuski system kierowania ogniem Sagem Savan 15 oraz panoramiczny celownik dowódcy z trybem Hunter Killer. Czołg napędza silnik S-1000R o mocy 1000 koni mechanicznych, współpracujący z automatyczną przekładnią ręk, co pozwala osiągać 70 km na godzinę. Pojazd wyposażono także w pancerz reaktywny Erawa 2, system ostrzegania laserowego Obra 3 oraz system ochrony NBC. Jedynym zagranicznym użytkownikiem PT-91M Pendekar jest Malezja, która kupiła 48 czołgów oraz 15 pojazdów wsparcia. Kontrakt dla Malezji zawarty w 2003 roku był wart około $370 milionów, 1,4 miliarda złotych i był jednym z największych sukcesów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Ciekawostką jest fakt, że część kontraktu o wartości $100 milionów została rozliczona w malezyjskim oleju palmowym. Miejsce 8. KTO Rosomak. KTO Rosomak to polski kołowy transporter opancerzony 8x8, produkowany przez Rosomak SA w Siemianowicach Śląskich od 2003 roku, który wszedł do służby w Wojsku Polskim w 2004 roku. Pojazd bazuje na fińskiej konstrukcji Patria AMV, ale został mocno zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb Wojska Polskiego. Rosomak jest używany do transportu piechoty, wsparcia ogniowego, rozpoznania oraz jako baza dla wielu specjalistycznych wersji wojskowych.
Standardowa wersja bojowa wyposażona jest w wieżę Hitfist 30P lub nowszy zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30 z armatą automatyczną Bushmaster 2 kalibru 30 mm oraz karabinem maszynowym 7,62 mm. Pojazd waży 22 tony, osiąga prędkość ponad 100 km na godzinę i może pokonywać przeszkody wodne dzięki zdolności pływania. Załoga Rosomaka liczy zwykle 3 żołnierzy, a dodatkowo transporter może przewozić 8 żołnierzy desantu. Rosomaki zdobyły bardzo dobrą opinię podczas misji NATO w Afganistanie, gdzie chwalono ich odporność na miny i improwizowane ładunki wybuchowe. Oficjalnymi użytkownikami zagranicznymi Rosomaka są Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Ukraina, która otrzymała pierwsze pojazdy w ramach pomocy wojskowej i współpracy z Polską. Zjednoczone Emiraty Arabskie kupiły 40 pojazdów, których podwozia zostały wyprodukowane w Polsce. W 2023 roku Polska podpisała z Ukrainą kontrakt na 100 Rosomaków z opcją na kolejne 100 w późniejszym terminie, finansowanych częściowo przez Unię Europejską i USA, a wartość umowy według mediów mogła przekroczyć $400 milionów, 1,5 miliarda złotych. Miejsce 7. M120 Rak. M120 Rak to polski samobieżny moździerz opracowany przez Hutę Stalowa Wola we współpracy z Rosomak Spółka Akcyjna. Produkcja seryjna Raka ruszyła w 2016 roku, a pierwsze egzemplarze trafiły na wyposażenie Wojska Polskiego w 2017 roku. System wykorzystuje automatycznie ładowany moździerz kalibru 120 mm, zamontowany na kołowym podwoziu transportera Rosomak 8x8 M120K lub podwoziu gąsienicowym LPG M120G. Rak może prowadzić ogień pośredni, bezpośredni i półbezpośredni przeciw piechocie, fortyfikacjom oraz lekkim pojazdom opancerzonym. Pojazd waży 24,5 tony, osiąga prędkość do 80 km na godzinę i posiada zasięg operacyjny do 500 km. Załoga liczy 4 żołnierzy, a system współpracuje z polskim systemem kierowania ogniem Topaz. Oficjalnymi użytkownikami są Polska oraz Ukraina. W 2023 roku Polska sprzedała Ukrainie 24 moździerze M120 Rak wraz z wozami dowodzenia i wsparcia, finansowane częściowo przez USA i Unię Europejską, choć dokładnej wartości kontraktu oficjalnie nie ujawniono. Polskim moździerzem samobieżnym M120 Rak interesują się m.in. USA oraz Tajwan, które analizują możliwość pozyskania tego typu systemów. Miejsce 6. MSBS Grot. To nowoczesny polski karabinek modułowy kalibru 5,56 mm, produkowany przez fabrykę broni Łucznik Radom od 2017 roku. Pierwsze egzemplarze trafiły do Wojsk Obrony Terytorialnej w tym samym roku. Grot jest pierwszym od 1918 roku polskim karabinkiem zaprojektowanym całkowicie od podstaw w Polsce i jest zgodny ze standardami NATO. System ma modułową konstrukcję, dzięki której można łatwo zmieniać konfigurację broni, długość lufy oraz układ klasyczny lub bezkolbowy bullpup. Standardowa wersja wykorzystuje nabój 5,56 na 45 mm NATO, magazynki Stanak i szyny Picatinny do montażu optyki oraz akcesoriów. MSBS Grot zdobył rozpoznawalność podczas wojny w Ukrainie, gdzie Polska przekazała około 10 000 sztuk broni. Oficjalnymi użytkownikami zagranicznymi lub odbiorcami eksportowymi są Ukraina, Dowództwo Sił Specjalnych Stanów Zjednoczonych, ilość nieznana oraz początkowo nieujawnione państwo Afryki Wschodniej. Tym krajem jest najprawdopodobniej Rwanda. Największe kontrakty krajowe obejmują ponad 250 000 karabinków dla Wojska Polskiego za 3 miliardy złotych, a sama umowa z 2017 roku dla Wojsk Obrony Terytorialnej na 53 000 sztuk była warta około $0,5 miliarda złotych. Miejsce 5. WB Electronics Fly Eye.
FlyEye to polski bezzałogowy system rozpoznawczy klasy mini UAV, produkowany przez WB Group od 2010 roku. FlyEye weszły do służby w tym samym roku, a pierwszym użytkownikiem były wojska specjalne, a dokładnie operatorzy z jednostki wojskowej NIL. FlyEye służy głównie do rozpoznania pola walki, korekcji ognia artylerii, patrolowania granic oraz obserwacji infrastruktury krytycznej. System posiada długość 1,8 metra, rozpiętość skrzydeł 3,6 metra, masę startową około 12 kg i napęd elektryczny o bardzo cichej pracy. FlyEye osiąga prędkość od 60 do 120 km na godzinę, może latać ponad 2,5 godziny i operować na pułapie do 3500 metrów. Zasięg łączności radiowej drona wynosi do 180 km, natomiast praktyczny promień operacyjny w misjach rozpoznawczych kształtuje się do 80 km. Dron startuje z ręki operatora bez użycia katapulty i może zostać przygotowany do lotu w mniej niż 10 minut. FlyEye współpracuje z polskim systemem kierowania ogniem Topaz i jest szczególnie ceniony za skuteczne naprowadzanie artylerii. System zdobył dużą rozpoznawalność podczas wojny w Ukrainie. Oficjalnymi użytkownikami FlyEye są Polska, Ukraina i Malezja, a większość szczegółów kontraktów oraz liczby dostarczonych systemów pozostaje niejawna. Wiadomo jednak, że Ukraina jest największym użytkownikiem FlyEye, z których korzysta od 2015 roku, a od początku 2025 roku produkowane są również bezpośrednio na terenie Ukrainy, w zakładach WB Ukraina. Miejsce czwarte WB Electronics Warmate. Warmate to polska amunicja krążąca, dron kamikadze produkowana przez WB Group od 2016 roku. Wszedł do służby w Wojskach Specjalnych Sił Zbrojnych RP w 2017 roku. System został opracowany jako lekka broń, precyzyjna do niszczenia pojazdów, stanowisk ogniowych, radarów i piechoty. Warmate może działać autonomicznie lub współpracować z dronami rozpoznawczymi FlyEye i systemem kierowania ogniem Topaz. Dron ma długość 1,1 metra, rozpiętość skrzydeł 1,6 metra i waży 6 kg z głowicą bojową. Warmate osiąga prędkość 80 km na godzinę podczas lotu patrolowego i nawet około 150 km na godzinę w ataku na cel. System może pozostawać w powietrzu około 60 minut i razić cele na dystansie do 40 km od operatora. Warmate wykorzystuje wymienne głowice bojowe, m.in. odłamkowo-burzące, kumulacyjne i termobaryczne. WB Group rozwija także nowsze, większe i potężniejsze wersje systemu, takie jak Warmate 2 i Warmate 50. Ukraina po 2022 roku kupiła i otrzymała kolejne partie Warmate, choć dokładna liczba oraz większość wartości kontraktów pozostają niejawne. Publicznie znana litewska zbiórka Legion of Boom z 2022 roku obejmowała 100 systemów za około 5 milionów euro. Oficjalnymi użytkownikami lub odbiorcami eksportowymi są Ukraina, Turcja, Gruzja, ZEA, Indie oraz część państw NATO i Azji, a Korea Południowa interesuje się wariantem Warmate 3. Dodatkowo systemy są produkowane także na Ukrainie przez WB Ukraina. Miejsce trzecie. AHS Krab. To polska samobieżna armatochaubica kalibru 155 mm, produkowana przez Hutę Stalowa Wola od 2014 roku. Pojazd oficjalnie wszedł do służby w Wojsku Polskim w 2016 roku. System wykorzystuje podwozie koreańskiego K-9 Thunder, brytyjską wieżę AS-90M Braveheart oraz polski system kierowania ogniem Topaz. Główne uzbrojenie stanowi armata 155 mm L52, a dodatkowo Krab posiada wielkokalibrowy karabin maszynowy WKMB 12,7 mm. Krab jest kompatybilny ze standardową amunicją NATO 155 mm i może prowadzić ogień na dystansie 40 km, a z amunicją specjalną nawet ponad 50 km.
Załoga AHS Krab liczy 5 żołnierzy, a pojazd waży 48 ton. Armatochaubica osiąga prędkość maksymalną 67 km na godzinę i ma zasięg operacyjny do 400 km. AHS Krab stał się globalnie znany podczas wojny w Ukrainie, gdzie był chwalony za celność, mobilność i skuteczność przeciw rosyjskiej artylerii. Jedynym oficjalnym zagranicznym użytkownikiem AHS Krab jest obecnie Ukraina, która otrzymała 54 egzemplarze przekazane przez Polskę oraz kupiła dodatkowe 54 sztuki w rekordowym kontrakcie wartym $700 milionów, prawie 3 miliardy złotych, podpisanym w 2022 roku. AHS Krab wzbudza również zainteresowanie głównie państw NATO i krajów Europy Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu jako tańsza alternatywa dla zachodnich systemów 155 mm Panzerhaubitze 2000 czy K9 Thunder. Miejsce drugie PPZ-R Piorun. To polski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bardzo krótkiego zasięgu Manpads, produkowany przez Mesko. Piorun wszedł do produkcji seryjnej w 2016 roku, a pierwsze zestawy trafiły do Wojska Polskiego w 2019 roku. System jest rozwinięciem wcześniejszego zestawu Grom i został zaprojektowany do zwalczania samolotów, śmigłowców, dronów oraz pocisków manewrujących. Masa całego zestawu wynosi 16,5 kg, dzięki czemu może być przenoszony i obsługiwany przez jednego żołnierza. Piorun wykorzystuje rakietę naprowadzaną na podczerwień o zasięgu 6,5 km i pułapie zwalczania celów do 4 km. Rakieta osiąga prędkość ponad 650 metrów na sekundę i posiada nowoczesną głowicę samonaprowadzającą odporną na zakłócenia i flary. Oficjalnymi zagranicznymi użytkownikami PPZ-R Piorun są Ukraina, Estonia, Łotwa, Litwa, Belgia, Norwegia, Mołdawia, Gruzja, Szwecja oraz Słowacja. Największe znane kontrakty eksportowe dotyczyły Szwecji i Estonii. Szwedzkie siły zbrojne zamówiły 250 zestawów i 1000 pocisków systemu Piorun pod koniec 2025 roku w ramach wielkiego kontraktu o wartości $280 milionów, około 1,16 miliarda złotych. Estonia podpisała umowę w 2022 roku wartą $113 milionów, około 410 milionów złotych na dostawy 100 zestawów startowych i 300 rakiet. Ukraina otrzymała i zakupiła duże liczby systemów i rakiet. Dokładnej liczby oficjalnie nie ujawniono, choć mówi się początkowo o liczbie 287 zestawów. Zainteresowanie zakupem wykazuje także Francja i Niemcy. Miejsce pierwsze B. WP Borsuk. To nowoczesny polski bojowy wóz piechoty, opracowany przez Hutę Stalowa Wola dla Wojska Polskiego. Pojazd został zaprojektowany jako następca poradzieckich BWP-1 używanych przez polską armię od lat 70. BWP Borsuk wszedł do produkcji seryjnej w 2025 roku, a pierwsze 15 seryjne egzemplarze zostały oficjalnie przekazane do służby w Wojsku Polskim w grudniu 2025 roku. Pojazd waży 28 ton i jest jednym z nielicznych nowoczesnych BWP na świecie zachowujących pełną zdolność pływania. Borsuk posiada bezzałogową wieżę ZSSW-30 wyposażoną w armatę Bushmaster 2 kalibru 30 mm, karabin maszynowy 7,62 mm oraz przeciwpancerne pociski Spike LR. Napęd stanowi silnik MTU o mocy 720 koni mechanicznych, pozwalający osiągać prędkość 65 km na godzinę na drodze i 8 km na godzinę w wodzie. Załoga Borsuka liczy 3 żołnierzy, a dodatkowo pojazd może przewozić 6 desantowców. W 2023 roku Polska podpisała kontrakt ramowy, obejmujący nawet 1400 pojazdów rodziny Borsuk, a pierwsza umowa wykonawcza na 111 Borsuków była warta 6,5 miliarda złotych.
Jedynym oficjalnym użytkownikiem Borsuka jest obecnie Wojsko Polskie, jednak pojazd wzbudza zainteresowanie między innymi Ukrainy, Słowacji i państw NATO, modernizujących stare BWP-1. BWP Borsuk był prezentowany między innymi na targach MSPO w Kielcach od 2017 roku oraz na Eurosatory 2024 w Paryżu. W 2026 roku pokazano także eksportową wersję Borsuka ze słowacką wieżą Tura 30 na targach IDEP 2026 w Bratysławie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.